Witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Jakub Zaniewski, jestem przewodnikiem turystycznym. Witam Was w ważnym dla naszego regionu miejscu, ważnym historycznie. Znajdujemy się w miejscu, gdzie znajdował się wczesnośredniowieczny port w Pucku, ale nie o tym dzisiejsza historia, ponieważ całkiem niedaleko tego miejsca, 101 lat temu, 10 lutego 1920 roku, odbyły się zaślubiny Polski z morzem. Historyczne miejsce zaślubin Polski z morzem to dzisiaj tak naprawdę teren puckich zakładów metalowych Amex. Zaślubiny odbyły się dokładnie w miejscu dźwigu, który widzicie po lewej stronie. Dzisiaj miejsce upamiętnienia znajduje się trochę dalej, na wysokości kościoła farnego pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Pucku, którego bryłę też widzimy w oddali z panoramą miasta Pucka w tle. 18 stycznia 1920 roku w Toruniu zapada decyzja o wkroczeniu wojsk polskich na teren Pomorza. Front Północny na czele z generałem Józefem Hallerem wkracza na te tereny, przejmując kolejne miejscowości i właśnie 10 lutego 1920 roku docierając do Pucka. Tutaj 10 lutego odbywają się uroczystości. Odbywają się uroczystości symbolicznego aktu zaślubin. Generał Haller, wcześniej otrzymawszy od Polonii Wolnego Miasta Gdańska 2 platynowe pierścienie, wjechał w wody zatoki na koniu bardzo ostrożnie, uważając, żeby nie poranić konia pływającą tutaj krą lodową. Dokonuje symbolicznego aktu zaślubin, wrzucając jeden z pierścieni do wody. Znajdujemy się w porcie rybackim w Pucku. Port ten tak naprawdę po odzyskaniu przez Polskę niepodległości stał się pierwszą bazą morską naszej floty. Okręty stacjonowały tutaj od wiosny do późnej jesieni. Później przebazowywane były na teren Wolnego Miasta Gdańska. Związane to było z pojawianiem się na wodach Zatoki Pokrywy Lodowej. Ale wracając do naszego dzisiejszego tematu, znajdujemy się przy postawionej tutaj w ubiegłym roku rekonstrukcji słupka zaślubinowego, odtworzonego według zdjęć z 1920 roku. Słupek ten miał upamiętniać zaślubiny Polski z morzem, które odbyły się tutaj 10 lutego 1920 roku. Obok znajduje się pomnik generała Hallera, który dokonał tego symbolicznego aktu zaślubin Polski z morzem. Generał Haller jako dowódca frontu północnego, wkraczając na tereny Pomorza, otrzymał od Polonii Wolnego Miasta Gdańska, dokładniej starosty Józefa Wybickiego, 2 platynowe pierścienie w celu właśnie dokonania takiego symbolicznego aktu zaślubin z morzem. Co to te zaślubiny? Zaślubiny wyglądają podobnie jak ceremonia ślubna w kościele. Jeden z pierścieni generał Haller postanowił w symboliczny sposób wrzucić w wody morza. Małego Morza, czyli Zatoki Puckiej, którą widzimy po lewej stronie. Po mszy świętej przy salutach armatnych i odegraniu hymnu polskiego morska bandera polska wznosiła się na maszcie, przy czym strażnik dotychczasowy tego wybrzeża, rybak kaszubski, z jedyną bronią, wiosłem u boku, oddawał straż w ręce marynarza polskiego. Stojąc pod banderą, zaznaczyłem w krótkim, mocnym przemówieniu, żeśmy wrócili nad morze i Rzeczpospolita Polska staje się znów władczynią na swoim Bałtyku. Na znak tego i zaślubin Polski z Bałtykiem rzucam w morze pierścień ofiarowany mi przez polską ludność Gdańska, który znów będzie polski. Za tym pierścieniem pobiegło po lodowej tafli kilku kaszubów, lecz żaden z nich nie mógł uchwycić pierścienia, który wiernie połączył się z wodami Bałtyku, a na moje zapytanie, czemuście go nie chwycili, odpowiedzieli proroczo: będziemy go mieli w Szczecinie.
Zaślubiny Polski z morzem były bardzo doniosłą uroczystością. Do Pucka 10 lutego 1920 roku przybyły liczne delegacje, w skład których weszli m.in. słynny działacz kaszubski Antoni Abraham, późniejszy premier Wincenty Witos, znany działacz ludowy. Przebywał tutaj także późniejszy major Henryk Dobrzański, słynny Hubal. Całość uroczystości rozpoczęła się od uroczystości na terenie bazy lotnictwa morskiego, a później odprawiona została msza prowadzona przez księdza Wrycze, także znanego działacza pomorskiego. Tereny, na których się znajdujemy, przez wieki były terenami pogranicza. Tu obok siebie mieszkali Polacy, mieszkali Niemcy. Stąd doniosłość tych uroczystości, ponieważ większość ziem Pomorza, które odzyskaliśmy w 1920 roku, wróciła do państwa polskiego po rozbiorach. Większość z tych ziem trafiła do zaboru pruskiego po pierwszym rozbiorze, część także po drugim, czyli w roku 1772 bądź 1793. Prezentowana jest tutaj karta pamiątkowa z zaślubin Polski z morzem, którą to kartę podpisali Kazimierz Poremski, dowódca naszej marynarki wojennej w czasie odradzania się państwa polskiego, generał Józef Haller, Stanisław Wojciechowski. Sama karta zaprojektowana została przez malarza krakowskiego Henryka Uziębłę. Po uroczystej mszy oficjalne delegacje udały się do domu kuracyjnego Kurhausu na bankiet, a żołnierze celebrowali uroczystości na terenie bazy lotnictwa morskiego. Znajdujemy się nad Małym Morzem, czyli wodami Zatoki Puckiej, skąd z trochę innej perspektywy możemy zobaczyć właśnie to historyczne miejsce zaślubin Polski z morzem, a także kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Pucku. Z kościołem tym związana jest dosyć ciekawa historia, ponieważ świątynia powstała tutaj w wieku XIV. Poza chwilowym epizodem luterańskim, gdzie przejęta została przez protestantów, funkcjonuje jako kościół katolicki. Jest to jedna z najważniejszych świątyń, jeden z najważniejszych kościołów dla mieszkańców Nordy. To tutaj także odbyła się msza celebrująca zaślubiny Polski z morzem. Dlaczego ten kościół jest tak istotny? Ponieważ mieszkańcy Półwyspu Helskiego w oddali do tego kościoła na niedzielne nabożeństwa praktycznie do początku XX wieku docierali łodziami. I dzisiaj mamy po tym pewnego rodzaju pamiątkę reaktywowaną w 1989 roku. To znaczy na odpust świętych Piotra i Pawła pod koniec czerwca odbywa się tutaj pielgrzymka łodziowa. Rybacy pracujący na Mierzei Helskiej, Półwyspie Helskim, przyozdabiają swoje jednostki rybackie bardzo uroczyście, ozdabiają je kwiatami i odbywają tutaj pielgrzymkę łodziową. To jest jedna z dwóch takich pielgrzymek odbywających się na terenie północnych Kaszub, ta najsłynniejsza. Łodzie, płynąc tutaj, jako ciekawostkę dodam, w czasie tego rejsu ustawiają się także w krzyż na wodach Zatoki Puckiej, tego małego morza, nad którym się znajdujemy. Zapraszam do Puckiej Fary, zobaczymy, jak wygląda w środku. Znajdujemy się w Puckiej Farze. Wystrój prezentuje nam historyczny kształt, charakter tego budynku. Jak już wspominałem, właśnie w kościele farnym w Pucku odbyła się msza dziękczynna. Uczestnikiem, podobnie jak uczestnikiem uroczystości, był ksiądz Władysław Miegoń. Osoba bardzo ciekawa. W 1915 roku otrzymał święcenia kapłańskie i już 28 listopada 1918 roku zgłosił się do służby jako kapelan wojskowy. Początkowo nie otrzymał zgody,
Później został kapelanem bazy morskiej w Pucku. Przez okres międzywojenny awansował do szczebla kapelana całej naszej floty. Był chociażby inicjatorem budowy kościoła marynarki wojennej w Gdyni Oksywiu. We wrześniu 1939 roku walczył w obronie Wybrzeża, w lądowej obronie Wybrzeża na Oksywiu. Dostał się do niewoli niemieckiej. Początkowo trafił do Oflagu jako komandor, osoba duchowna posiadająca stopień oficerski. Jednak ze względu na święcenia kapłańskie później został przez Niemców przeniesiony do obozów koncentracyjnych, najpierw w Buchenwaldzie, później w Dachau. W 1942 roku został zamęczony w Dachau, jego szczątki skremowano. 13 czerwca 1999 roku papież Jan Paweł II beatyfikował księdza Władysława Miegonia w grupie 108 męczenników. Znajdujemy się mniej więcej 50 metrów od miejsca zaślubin Polski z morzem. Niestety zakład przemysłowy, który tutaj się znajduje, uniemożliwia nam dojście do tego samego miejsca. Dalej nie przejdziemy ze względu na głębokość, ponieważ tutaj znajdowała się rampa służąca do wodowania wodno z samolotów, czyli ta głębokość była zdecydowanie większa niż dookoła sztucznie wykopany tor wodny, umożliwiający po prostu bezpieczne wypuszczenie, później powrót samolotu do bazy. Pokrywa lodowa, nie zachęcamy do spacerowania nią, dlatego też sami nie podejmujemy się takiego ryzyka. Jeżeli spojrzymy na ten płot po prawej stronie, w oddali zaokrąglenia budynków pokazują nam to, że to są dawne hangary. I tak naprawdę historyczne zdjęcie z zaślubin Polski z morzem, dostępne w wielu archiwach, robione było z dachu któregoś z budynków tutaj się znajdujących. Mimo że mają dzisiaj one jaskrawą elewację, to tak naprawdę są to historyczne hangary zbudowane z czerwonej cegły, które były tutaj zbudowane na potrzeby bazy lotnictwa morskiego. Znajdujemy się w najbardziej reprezentacyjnej części dzisiejszego Władysławowa w okresie międzywojennym Wielkiej Wsi. Rozwój tej miejscowości jest nieodzownie związany z zaślubinami Polski z morzem. Po otrzymaniu przez Polskę tego fragmentu wybrzeża okazało się, że miejscowości, które się tutaj znajdowały, nie stały się kolejnymi miastami, wioskami w dosyć długiej linii brzegowej Prus czy Cesarstwa Niemieckiego, tylko stały się w pewien sposób wyjątkowe. Wtedy też na tych terenach zaczęła rozwijać się turystyka. Wiązało się to z pierwszą inwestycją częściowo militarną rządu polskiego na tych terenach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i przejęciu tego wybrzeża, to znaczy budową linii kolejowej na odcinku Swarzewo-Hel. Ci turyści mieli jak tutaj docierać. Szybko pomysł wykorzystania turystycznego podchwycili różnego rodzaju inwestorzy, w tym oficerowie Błękitnej Armii, którzy od lokalnych mieszkańców wykupili tutaj parcele ziemskie, zaczęli budowę pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych. W okresie międzywojennym Wielka Wieś Hallerowo, bo tak nazywała się stacja kolejowa znajdująca się tutaj, miała zostać polską przeciwwagą dla Sopotu, znajdującego się wówczas na terenie wolnego miasta Gdańska. Znajdujemy się przy Hallerówce, willi wybudowanej tutaj w 1922 roku dla generała Hallera. Parcelę pod tą willę przekazał mu jeden z oficerów, pułkownik Henryk Bagiński.
W skład, że tak powiem, domku wypoczynkowego wchodziła sama halerówka, do której w okresie międzywojennym przyjeżdżał generał Haller, a także budynek adiutantówki, który obecnie jest w remoncie, który pokażę Wam za chwilę. Za moimi plecami budynek adiutantówki, tak jak już wspominałem, Muzeum Ziemi Puckiej w chwili obecnej go remontuje. W adiutantówce wypoczywał, wspomagając wypoczynek generała, adiutant generała, pan Józef Dworzański.